Jesteśmy w Nohant, w przepięknym domu otoczonym ogrodem, domu wielkiej francuskiej pisarki Georges Sand. To właśnie tutaj, w Nohant, Fryderyk Chopin skomponował bądź ukończył wiele ze swoich arcydzieł. Dom Georges Sand to jest zupełnie niezwykłe muzeum. Wszystko właściwie jest tak zachowane, prawie tak, jak wyglądało w czasach Fryderyka Chopina. Kiedy wchodzimy w jadalnię, widzimy, gdzie siedział, widzimy, jak jadł, jak wyglądał stół, przy którym siadali jego znakomici przyjaciele, przy którym dyskutował z Georges Sand o literaturze, przy którym dyskutował z Eugènem Delacroix o malarstwie. Tu przecież rozmawiało się o muzyce. Naprawdę miejsce niezwykłe. Kiedy dzisiaj wchodzimy do salonu, pięknie urządzonego, takiego salonu, który prowokuje aż do intelektualnych rozmów, do odnalezienia się gdzieś duchowo w sferze romantyzmu, natychmiast widzimy pianino Pleyela. No, nie jest to instrument, na którym grywał Fryderyk Chopin, pianino nieco późniejsze. Niemniej jednak pozwala nam wyobrazić sobie tę przestrzeń, w której Chopin próbował swojej kompozycji, gdzie pokazywał jakieś utwory Georges Sand i swoim najbliższym przyjaciołom. Możemy wyobrazić sobie brzmienie tego wieczoru, gwar rozmów i genialnej muzyki Fryderyka Chopina. Georges Sand umiała zadbać o to, żeby Fryderyk Chopin miał spokój w pracy. Kazała wstawić specjalne drugie drzwi, żeby w jego gabinecie, w jego pokoju, gdzie skupiał się na muzyce, panowała absolutna cisza. W Paryżu był rozchwytywany, w Paryżu było za dużo bodźców, w Paryżu miał zbyt wypełniony kalendarz. Tutaj pod troskliwą opieką Georges Sand czuł się jak w domu. I w tym otoczeniu Chopin był w stanie skupić się, był w stanie, można powiedzieć, docyzelować swoje utwory, które bardzo często zaczynał wiele dziesięcioleci wcześniej. Tutaj powstał m.in. polonez As-dur, tak zwany heroiczny. Tutaj powstała fantazja F-moll. On sam, wydaje mi się, że tutaj w Nohant był najbardziej pewny również i jakości artystycznej swoich utworów. A bywają takie komentarze, na przykład mówi, że wydaje się, że już nie ze starymi dziurami są te utwory, czyli nie powtarza tych niedoskonałości, które widział w swoich kompozycjach wcześniej. Ici, comme à Jelazowa-Wola d'ailleurs, parce que j'ai joué dans les deux endroits et je le sais, on sent cette présence de Chopin. Et ça, c'est considérable parce que tous les artistes qui jouent ici ou qui jouent à Jelazowa-Wola ressentent qu'ils ont une communion plus grande avec Chopin que quand on joue dans une salle de concert, n'importe quel endroit dans la planète. Il y a quelque chose qui est resté, qui est ancré ici et à Jelazowa-Wola aussi, et qui nous porte à être en communion plus étroite encore avec le compositeur, et ça nous inspire bien sûr. Sypialnia i pokój Fryderyka Chopina znajdowały się na piętrze. Tam miał swój azyl, w którym komponował, w którym miał święty spokój schowany za podwójnymi drzwiami. Kiedy rozstał się z Georges Sand, ona nie chciała, żeby ktokolwiek wykorzystywał w ten sam sposób pokój, który był pokojem Fryderyka Chopina. Donc quand Georges Sand et Frédéric Chopin vont se séparer, c'est très triste. Georges Sand ne veut plus que cette chambre soit une chambre. Et elle va la transformer en une sorte de grand atelier commun où tout le monde peut venir dessiner, consulter des livres, faire ses herbiers, ses collections de papillons, de coquillages. Puis pendant 13 ans, ça sera une sorte de lieu commun. Plus tard, ce sera coupé en deux, mais bien plus tard. Elle va faire un cabinet de travail privatif pour elle. Elle peut écrire pour une fois dans un lieu privé. Et c'est aussi un cabinet de curiosité, toujours ce goût des sciences naturelles dans la famille qui est important. Puis après, l'autre partie deviendra une grande bibliothèque commune, communautaire, où elle va faire réunir les 8000 livres qu'il y a dans la maison, jusqu'à 10 000. Elle veut que tout le monde puisse venir travailler aussi dans ce lieu. Dla Chopina de facto zerwanie z Georges Sand oznaczało zakończenie procesu twórczego. On później właściwie już nic poważnego nie napisał. Ledwo przez wiele miesięcy kończył sonatę wiolonczelową. Żaden inny utwór nie został przez niego
uznane, żeby zostać opublikowanym, to najlepiej chyba świadczy o tym, w jakiej sam był kondycji jako artysta. Te dwa cedry libańskie zostały zasadzone przez Georges Sand dla upamiętnienia narodzin jej dzieci, Maurisa i Solange. I rosną tutaj coraz wyżej i wyżej, dając świadectwo tego, jak niezwykłe jest to miejsce i jak wyjątkowe jest to miejsce, które pamięta czasy Fryderyka Chopina. Czasy, w których te cedry już rosły, kiedy Fryderyk Chopin tam w pokoju komponował swoje genialne dzieła.